Witam o poranku. Jakie sygnały wysyła nam globalny rynek akcji? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Jakie sygnały wysyła nam globalny rynek akcji? Zajmijmy się tym, co się dzieje teraz na świecie, na rynku akcji, ponieważ akcje dyskontują przyszłość w perspektywie następnych 6-9 miesięcy. Dlatego też to, co się teraz dzieje, prawdopodobnie będzie wyznaczało nam, czy globalna koniunktura będzie się poprawiała, czy będzie się pogarszała w perspektywie drugiej połowy 2023 roku. Jedno z najciekawszych zagadnień, z jakim rynek światowych akcji musi się zmierzyć teraz, to jest to, co się dzieje na giełdzie w Chinach. Jak widać, średnioterminowa perspektywa sygnalizuje nam, że ostatnie zachowanie rynku akcji potwierdza wsparcie, które jest dokładnie zlokalizowane na średniej 200-sesyjnej oraz na 4-miesięcznej linii trendu wzrostowego. Dlatego wygląda na to, że popyt zaczyna znowu przejmować inicjatywę i to jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli rozpatrujemy kontynuację tendencji wzrostowej na rynkach emerging markets, ponieważ rynek chiński jest głównym rynkiem, który generuje tendencje na rynkach emerging markets. Perspektywy otwarcia chińskiej gospodarki są tak atrakcyjne dla inwestorów, że wydźwignęły rynek już w styczniu nad średnią 200-sesyjną, dlatego też w długim terminie także rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej i należy oczywiście także pamiętać, że wzrosty cen akcji w Chinach sprzyjają także temu, żeby poprzez kanał rynków emerging markets warszawska giełda papierów wartościowych kontynuowała tendencję wzrostową, wróciła do tej tendencji, która od października dominuje na parkiecie. Rynek japońskich akcji na razie utkwił tutaj w konsolidacji, jak większość innych rynków krajów rozwiniętych. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, bardzo podobne zjawisko występuje na giełdzie w Korei, czyli rynki azjatyckie poza rynkiem chińskim na razie są w uśpieniu i czekają na następny sygnał, następny impuls. Natomiast wykres średnioterminowy indeksu Nikkei jednoznacznie nam sygnalizuje, że inwestorzy nie wiedzą na razie, w którym kierunku w długim terminie ruszyć, ale obrona wsparć daje większą szansę na nawrót tendencji wzrostowej niż spadkowej. Tak podpowiada intuicja. Indeks giełdowy na Wall Street. Dzisiaj wraca handel na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych po długim weekendzie i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Nie udaje się wyraźnie przebić poziomu 4100 punktów, dlatego uważam, że cały czas ten poziom 4100 punktów jest w grze i będzie nam teraz pełnił rolę punktu odniesienia. Natomiast gdyby się udało wrócić na ten poziom, sygnały, które dawałyby nam wskazówki dotyczące optymizmu na rynku, jeszcze bardziej by się zwiększyły. Natomiast ten optymizm widać w Europie. Indeksy giełdowe w Londynie, indeksy giełdowe w Paryżu są na nowych maksimach wszechczasów i bardzo podobnie wkrótce będzie także na giełdzie w Niemczech, gdzie indeks DAX nie ma ochoty, nie ma siły pokonać nawet najbliższych wsparć. A jak mówi stare rynkowe powiedzenie, jak coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Dlatego też rynki w Europie raczej sygnalizują nam ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej niż na spadki. I już bezpośrednia odpowiedź na pytanie, jakie sygnały wysyła nam globalny rynek akcji. Teraz w tle widzimy tutaj zagregowany wspólny wskaźnik dotyczący rynku akcji w skali globalnej. Jak widzimy, od października indeksy giełdowe w skali globalnej odbiły już o 20% od swoich minimów, więc teoretycznie światowe akcje powinny być w fazie hossy, ale ten poziom 20% generuje korektę spadkową. Widzimy to zatrzymanie, które trwa już od początku lutego i od jego głębokości będzie zależało, jak szybko wrócimy do tendencji wzrostowej. Na razie ta korekta jest dość płytka i widzimy, że ten opór, który jest wyznaczony także przez sierpniowe maksima, tworzy punkt odniesienia i gdyby się udało go pokonać, a prędzej czy później uda się go pokonać, byłby to już jednoznaczny sygnał optymizmu, który rozlewa się znowu na światowych rynkach akcji i oznaczałby także, że światowa gospodarka rozpoczyna dyskontowanie optymistycznych scenariuszy w
końcówce, w drugiej połowie 2023 roku. Jeszcze raz przypominam, giełda dyskontuje przyszłość w perspektywie następnych 6 do 9 miesięcy, a skoro światowe indeksy giełdowe wchodzą w hossę, to są dyskontowane raczej optymistyczne scenariusze niż te negatywne. Dzisiaj będziemy dyskontować wstępne lutowe wskaźniki PMI. To są dane miękkie, ale warto na nie zwrócić uwagę, ponieważ odnoszą się do bieżącej sytuacji, czyli do sytuacji w lutym. Im dane będą lepsze, tym oczywiście bardziej akcje powinny na to reagować i rynek ryzyka. Natomiast im dane słabsze, tym reakcja powinna być odwrotna. Spodziewam się, że dane będą lepsze niż zakładały prognozy, ponieważ ten optymizm, który rozlewa się zwłaszcza w Europie, wynika ze spadków cen surowców i spadającej później inflacji. Skoro procesy dezinflacyjne tak sprzyjają tendencjom ku ożywieniu, podwyższaniu prognoz co do wzrostu PKB na przełomie poprzedniego i tego roku, dlatego też myślę, że te wskaźniki także mają szansę nas zaskoczyć optymistycznie niż pesymistycznie. Wskaźniki poznamy przede wszystkim dla strefy euro, poznamy dla Niemiec. Widzimy, że te wskaźniki balansują na granicy poziomu 50 punktów. Te wskaźniki należy czytać tak, że wszystko co powyżej 50 punktów oznacza rozwój gospodarczy, a wszystko co poniżej 50 punktów zwijanie się sektora bądź też gospodarki. Dlatego też będziemy na to zwracać szczególnie dużą uwagę. Plus oczywiście będziemy porównywać te wskaźniki dla strefy euro z Wielką Brytanią, co będzie miało duże znaczenie dla pary euro do funta brytyjskiego, czy też wskaźniki dla strefy euro względem tych dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy o godzinie 15:45 i w takiej sytuacji europejskie albo amerykańskie aktywa będą miały paliwo, żeby zareagować i te dane makroekonomiczne moim zdaniem będą miały duże znaczenie. I co jest ciekawe, o godzinie 11 poznamy także wskaźnik ZEW, który także jest jednym z tych wskaźników, który nam pozwoli lepiej ocenić perspektywy gospodarcze i bieżącą sytuację niemieckiej gospodarki, jako że polska gospodarka jest bardzo powiązana z niemiecką, dlatego te wskaźniki mają duże znaczenie dla polskiego rynku akcji i on także powinien na to zareagować. I jeszcze raz przypomnę, poziom 50 punktów na wskaźnikach PMI jest kluczowy. Jak widzimy, prognozy dla Niemiec pokazują nam, że ten wskaźnik ma przekroczyć poziom 50 punktów. Dlatego też jestem ciekawy, co by było, gdyby się okazało, że te wskaźniki są wyraźnie lepsze niż ten poziom mediany prognoz 50,3 punkta i czy wtedy rynek akcji zareaguje większym optymizmem, dyskontując, że ten rozwój gospodarczy, powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2023 roku przyniesie nam wzrost jeszcze wyższy niż wcześniej zakładały prognozy, a to byłoby naprawdę wyśmienite paliwo do tego, żeby światowy rynek akcji, zwłaszcza akcje w Europie, zachowywały się jeszcze lepiej i żeby sygnały, które wysyła nam globalny rynek akcji, były jeszcze bardziej optymistyczne. Ale światowe rynki akcji dzielą się także na kilka grup. Szczególnie dla nas istotne jest zachowanie indeksów giełdowych rynków emerging markets, czyli krajów rozwijających się. I w tym wypadku widzimy, że zdecydowanie został przekroczony poziom 20% odbicia od minimów, czyli hossa jest zdecydowanie bardziej preferowana na rynkach emerging market, czyli na takich rynkach jak warszawska giełda papierów wartościowych. Średnia 200-sesyjna oczywiście została pokonana, dlatego też myślę, że tutaj szczególnie presja na wzrost cen akcji rynków emerging markets, rynków takich jak Chiny, jak Warszawa, jak Południowa Afryka, jak Brazylia powinny być szczególnie tutaj monitorowane, bo wraz z osłabieniem amerykańskiego dolara rośnie globalna presja na to, żeby właśnie rynki emerging markets były tymi wiodącymi hossę, tendencję wzrostową korzystną dla globalnych rynków akcji. Wniosek jest taki, że jeżeli rozpatrujemy globalny rynek akcji, to przede wszystkim prym wiodą rynki rozwijające się, takie jak Warszawa, a dopiero w drugiej kolejności rynki rozwinięte, czyli indeksy giełdowe typu DAX, FTSE, czy też indeksy giełdowe na Wall Street. To jest bardzo ciekawa obserwacja, dlatego też monitorujmy równolegle zachowanie amerykańskiego
dolara. Jeżeli jesteśmy przy warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, to jak widzimy ubijamy dno i dzisiejsza sesja będzie miała potencjał ku temu, żeby wywołać jakieś większe wzrostowe odbicie, ponieważ moim zdaniem optymizm będzie panował, zwłaszcza jeżeli dane makroekonomiczne okażą się być lepsze niż prognozy. Dzisiaj poznamy o godzinie 10 ostatnie ważne dane, twarde dane z rynku, z polskiej gospodarki. Będą to informacje o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej. Jeżeli te dane o godzinie 10 będą wspierały optymistyczne trendy, które były widoczne na danych o produkcji przemysłowej, a zwłaszcza jeżeli będą zdecydowanie lepsze niż dane o inflacji, to w takiej sytuacji paliwo będzie ku temu, żeby także dyskontować optymistyczne scenariusze dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych, a z polskich aktywów równolegle obserwujmy zachowanie polskich obligacji, gdzie sięgamy rentownością okolic średniej 200-sesyjnej, czyli poziom 6,60, ponieważ tutaj w tym miejscu rozegra się dość spora batalia. Zobaczymy, czy Amerykanie, którzy dzisiaj wrócą na rynek, jak będą dyskontowali wczorajsze dane o inflacji producenckiej w naszym kraju. Myślę, że one jednak sprzyjają tendencjom ku temu, żeby kupować polskie obligacje. No ale to, jaki będzie wyrok na Wall Street, to zobaczymy już za parę godzin. To, co sprzyja polskim aktywom, także polskim obligacjom, to fakt, że wczoraj wyraźnie umocnił się złoty i to względem amerykańskiego dolara, jak i euro. To może być sygnał, że kapitał zagraniczny jednak znowu parkuje tutaj swój kapitał na rynkach emerging markets i liczy na to, że wkrótce nastąpi następna fala wzrostowa. Czy te wzrosty indeksów giełdowych w Chinach są tego zapowiedzią? Jeżeli warszawska giełda papierów wartościowych reprezentowana przez indeks WIG20 wróci nad poziom 1900 punktów, myślę, że bardzo silnie wzrośnie szansa na to, że będziemy atakować poziom 2000 punktów z dużą szansą, że zostanie on trwale pokonany. A teraz przejdźmy do innych ciekawych rynków. Dzisiaj wracają Amerykanie. Zobaczymy, jak zmieni się implikowana stopa procentowa, która jest teraz niezwykle istotna i ważna. Poziom 5,30 jest wskazywany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu 2023 roku i cały czas w grze jest to, czy będzie co najmniej jedna obniżka stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Takie sygnały płyną z rynku pieniężnego. Rynek obligacji potwierdza wsparcie w rejonie 3,80%. Każdy spadek poniżej będzie sprzyjał popytowi na ryzyko, natomiast te wzrosty mają swoje implikacje także na innych rynkach, przede wszystkim na rynku amerykańskiego dolara. Ten następny wykres, który pokazuje zachowanie amerykańskiego dolara względem tego, jak zachowuje się krzywa dochodowości realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, zachęca do tego, żeby jednak twierdzić, że wkrótce nastąpi nawrót tendencji niesprzyjających amerykańskiemu dolarowi, a to byłoby jeszcze oczywiście większe paliwo ku temu, żeby to właśnie rynki emerging markets prowadziły globalny rynek akcji ku wzrostom i żeby sygnały, które wysyła nam globalny rynek akcji, były jeszcze bardziej optymistyczne. Ścisłe powiązanie dolar indeksu z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji widzimy na tym następnym wykresie, czyli równolegle patrzmy, jak zachowuje się rentowność papierów, żeby zdobyć informację, w którą stronę może ruszyć się amerykański dolar. Sam euro-dolar jest bardzo stabilny, potwierdzając opór w rejonie 1,07. Każdy powrót na ten poziom będzie uznany moim zdaniem jako zachęta do tego, żeby wieścić następną falę osłabienia amerykańskiego dolara. A jeżeli rozpatrujemy samego euro-dolara, to widzimy, że na przestrzeni ostatniego półrocza za 75% wzrostów euro-dolara, za to, że ten euro-dolar rośnie, wpływ ma osłabienie amerykańskiego dolara, a nie siła euro. Siła euro wpływa tylko na 25% tendencji wzrostowej na euro-dolarze na przestrzeni ostatniego półrocza, a za 75% słabość amerykańskiej waluty. Rentowności plus amerykański dolar, patrzymy na rynek dolar-jena, gdzie tutaj tendencja wzrostowa występuje. To powiązanie zachowania dolar-jena z rentownościami amerykańskich obligacji jest bardzo ścisłe, bardzo mocne. Warto to wykorzystać, ale na rynku obligacji także japońskie obligacje atakują poziom 0,50, gdzie Bank Japonii wyznaczył taki punkt odniesienia
każde złamanie tego poziomu będzie jednak sprzyjało temu, żeby jen zaczął znowu się umacniać. Dlatego też obserwujmy także zachowanie rentowności japońskich 10-latek w okolicach tego newralgicznego poziomu. I na koniec, jeżeli obserwujemy rynek amerykańskiego dolara i zachowanie rentowności, to wzrok każdego inwestora pada na zachowanie ceny złota, gdzie konsolidacja długoterminowa w rejonie osi symetrii horyzontu $1800 jest dobrze widoczna na tym wykresie, a sama cena złota odbija od tego poziomu. Natomiast dopiero przejście poziomu 1850 zmieniłoby sytuację techniczną. Tak wynika z następnego wykresu. Natomiast ten optymizm na ryzyko widać na cenie miedzi. Jeżeli dzisiaj Amerykanie, którzy wracają na rynek, utrzymają wyjście i to nawet dynamiczne nad poziom $9000, to myślę, że popyt na ryzyko powinien atakować. Zwróćmy uwagę, jakie ścisłe teraz powiązanie zachowanie ceny miedzi z chińskimi akcjami. Dlatego też ten optymizm na rynkach emerging markets powinien dać nam optymistyczne sygnały, które wysyła nam globalny rynek akcji. Na rynku surowcowym ropa naftowa, która za każdym razem spada poniżej poziomu $77, będzie sprzyjała tendencjom dezinflacyjnym. Warto tak rozpatrywać zachowanie ceny ropy naftowej. Natomiast na koniec już zachowanie Bitcoina, które moim zdaniem wysyła najbardziej optymistyczne sygnały. Jak widzimy, ten Bitcoin nie chce spadać, a każdy kolejny dołek korekty spadkowej jest utworzony wyżej. Dlatego moim zdaniem diametralnie, bardzo silnie rośnie prawdopodobieństwo wyjścia nad poziom $25,000, nad opór, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. A jeżeli tak się stanie, to oczywiście niezwykle silnie wzrośnie prawdopodobieństwo, że sygnały, jakie wysyła nam globalny rynek, będą także sprzyjały rynkowi akcji, bo popyt na ryzyko, który pojawiał się na Bitcoinie w 2022 roku, z wyprzedzeniem kilku godzin wyprzedzał to, co się później działo na globalnym rynku akcji, zwłaszcza na akcjach na Wall Street. Dlatego też, jeżeli zobaczymy dynamiczne wyjścia na poziom $25,000, myślę, że po kilku godzinach zobaczymy także wzrosty indeksów giełdowych, zwłaszcza na Wall Street, a to będzie także optymistyczny sygnał dla wszystkich innych rynków ryzyka na całym świecie. Dlatego też moim zdaniem optymizm w końcówce lutego przeważy i daje około 60% prawdopodobieństwa, że końcówka lutego przyniesie nam wzrosty na rynkach akcji, a nie spadki. Będziemy oczywiście monitorować, obserwować, co się dzieje, ponieważ to, co teraz ma miejsce na rynku akcji, oznacza, jak rynek dyskontuje perspektywy gospodarcze w drugiej połowie 2023 roku, czy będziemy mieć miękkie lądowanie w światowej gospodarce, czy też jakąś głębszą recesję. Czy będzie recesja, czy też będzie miękkie lądowanie, będzie wyznaczone przez to, jak zachowają się globalne rynki akcji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.